pracy jest przerąbane, no. A poza tym ja w ogóle nie chcę poznawać nowych ludzi. Wystarczą mi zupełnie ci, których znam. No. Cześć. Czego? Sprawę mam. Poczekaj chwilę. My się w ogóle znamy? Ja cię znam i to wystarczy. Potrzebuję trochę hajsu. 100. To raczej pilne. To mi się chyba coś pomyliło. Spierdalaj. Czekaj! Nie bój się, nic nie stracisz. Matka ci odda. Jaka matka? No moja, chyba nie twoja. Czekaj, twoja matka odda mi 100, tak? Tak, Palancie, pracuję z tobą. Aleksandra Grodziec? No, to ona ci odda? A teraz mógłbyś mi już wspomóc? A moja matka to Kopernik. Idź lepiej na odwyk. I nie prowokuj mnie. Jestem, no. Chuj. Ale czego ty w ogóle ode mnie chcesz, co? No, ty jesteś w jakiejś studni? Nie słyszę cię w ogóle. Hej, No, Grodziec, dobrze, że jesteś. Nie uwierzysz, co mi się dzisiaj przytrafiło? no nie uwierzę. Antoś się zesrał, a ty nie miałeś pieluchy? O, ale bardzo śmieszne, wiesz? Bardzo śmieszne. Żebyś ty nie narobiła w pieluchę. No ta historia dotyczy ciebie. No, zamieniam się w słuch. Zaczepiła mnie małolata w parku. Naćpana, 100 ode mnie chciała. 100 to niedużo, za ile? Za godzinę? 5 minut, 15? Pożyczyć chciała. Wyobraź sobie, że miała żyranta. No, ciekawe. Swoją starą. W sensie ciebie. W sensie, że ty to jej stara. Co? No, wyobrażasz sobie? Wiedziała, że razem pracujemy, jak się nazywasz, wszystko. Gdzie to było, kiedy? Co ty ją znasz? Gdzie to było nocą? Pytam się ciebie. No w parku, tam gdzie chodzę z Antkiem na spacery, no jakąś godzinę temu. Ty powiesz mi, o co chodzi? No co, nie możesz mi pomóc? Pamiętasz, jak dokładnie wyglądała ta dziewczyna, w co była ubrana? W którą stronę poszła, nie wiem, cokolwiek. Wyglądała jak ćpunka. Nie przyglądałem jej się, bo byłem pewien, że głupoty pieprzy. Dobra, czyli nie chcesz mi pomóc, dzięki. Powiesz mi, o co chodzi do cholery? Nie. Co, no? No co, no gdzie on teraz jest, co? Jak taki ważny jest, to niech się ujawni, no. Tajniak jebany. Niech się pan uspokoi, to po pierwsze. Po drugie, proszę używać słownictwa adekwatnego do miejsca, w którym pan się znajduje. A adekwatnego, to ja się pani teraz adekwatnie zapytam. Proszę mi powiedzieć, gdzie jest ten ogier, co? No, gdzie jest ten ogier, co to się na Bogu ducha winnych dziewczynach wyżywał? Proszę, jak moją dziewczynę urządził. No, jak ona teraz wygląda, co? No, jak ona teraz wygląda? Przejmę pana. O co chodzi? Co? O co chodzi? Chodzi o to, że taki jeden od was, proszę, tak urządził moją dziewczynę, że ona teraz pracować nie może. I za co? Za co? Co? Co ona mu zrobiła? Co ona mu z uczuciem dupy dawała, tak jak chciała ten, co ją pięścią po twarzy, tak? Spokój! No. A jak się nie uspokoisz, to cię tak czule kopnę w dupę, że na izbie wylądujesz. Dobra, sorry już. Grzeczny będę. No, bo chodzi o to, że taki jeden, no tajniak od was, policjant znaczy, no terroryzuje dziewczyny, no. I jak trzeba, to ja to... Zawiadomienie, zeznania jakieś, no nie wiem, no pogadać o tym chciałem, nie? O, nie można było tak od razu? Zapraszam. Proszę. Proszę, proszę.
No, bo to chodzi o to, że moja dziewczyna, Trixie, nie? To ona bardzo ciężko pracuje. Ale to nie jest tak, że ona się na wszystko godzi. Nie, ona nie jest z takich. No i od jakiegoś czasu ją i inne dziewczyny nachodzi taki tajniak jebany. Znaczy nie, no, z całym szacunkiem, no taki tajniak od was, nie? No i czuje się tam jak ten, no, sutan w haremach, o. Może usiądziesz, co? No, A skąd w ogóle pomysł, że to jest jeden z tych naszych tajniaków jebanych? no jak, skąd? No bo on się dopytuje o innych klientów. No co lubią, jak, kto nie może. No i taki tam, no i mówi, że to chodzi o jakieś zeznania. A najgorsze to, że on chce od dziewczyn za darmo i straszy je, grozi im, a ostatnio to nawet Trixie przyduszał, a potem uderzył. Nie? Gdzie ona teraz jest? No jak gdzie? No na chacie. No limo ma pod okiem takie, że nikt to nawet dzisiaj na nią nie popatrzy, a co dopiero ruchać. Słuchajcie, no wy to jesteście stąd, nie? Znaczy, no tu pracujecie, to wiecie jak jest. A ja to bym chciał inaczej. No, dom, rodzina, uczucie. No ja się staram, Trixie się stara i nagle przychodzi taki jeden od was i nadużywa swojej władzy. No to nie jest w porządku, nie? Dobra, słuchaj, Romeo, bardzo ładna ta wasza sielanka, ale ja bym chciał teraz porozmawiać z twoją dziewczyną. Ale, no, tylko żeby jasne było, bo ja to mogę nawet w pasiaki iść jak trzeba, ale na żadne układy z wami nie idę. My donosić nie będziemy. Ale nie chodzi o żadne donoszenie. Chcemy pomóc. Słuchaj, przychodzisz do nas i twierdzisz, że jeden z naszych, jakiś tajniak, źle traktuje dziewczyny na Gorczaku. No tak, No, i w tym twoją Trixie. no tak. No, to w takim razie chcielibyśmy z nią porozmawiać, bo ona, zdaje się, wie o tym więcej. No tak, No to chcesz, żebyśmy się tym zajęli, czy nie? no tak. To adres poproszę. Dobra. Pokaż. Nie bój się, nie dotknę tego. Chcę zobaczyć z bliska, okej? Wiesz, że musisz iść do okulisty, bo mógł ci uszkodzić oko. Będę musiała zrobić zdjęcie. W porządku? Skąd w ogóle wiadomo, że to policjant? No jak? Pokazywał mi blachę taką jak wasza. A poza tym, kiedy mnie posuwał od tyłu, czułam, jak uciska mnie kaburą i kolbą od pistoletu. Tu się spotykacie? No tak. Najczęściej przyjeżdża na plac, tam gdzie pracujemy. Potem idziemy do mnie. A jak już jest, to wypytuje o innych klientów. To go chyba rajcuje. A o co konkretnie pyta? No wszystko. Co mi robią, co lubię. Każe mi jęczeć, a jak sobie posłucha, łapie za włosy i zmusza do klęknięcia i zrobienia loda. Bo kurwa tak dorwał. Czasem też mnie poddusza. To mu daje frajdę. A ostatnio, jak nie chciał mu stanąć, to przywalił mi. Już tak nie chcę. Boję się. Ja nic złego nie robię. Trixie, już niedługo zbierzemy na własną chatę i wtedy to wszystko się skończy. Będzie inaczej.
Kurwa, przysięgam. Jak się pojawi, to od razu dajecie nam znać. A ty nie rób nic na własną rękę, okej? No muszę przyznać, że ten związek prostytutki i Alfonsa był dość specyficzny, nawet jak na Gorczak. No i ten ich klient, który miał być jednym z nas. Tajniak, który pokazuje blachy. Coś w tej historii nie grało. Co ty, nie rozumiesz, jakie to jest ważne? Wiem, że ważne, ale nie w tym miejscu. Jeszcze się przyczepią, że zaśmiecamy tutaj. To niech się przyczepiają, jakoś to zniosę. Wszystko lepsze niż to, że mogło jej się coś stać. Przyklejasz czy nie? Teraz się o nią martwisz? A kto wpadł na taki głupi pomysł, żeby się przebierać za dziwki, co? A może ty po prostu tak lubisz? Debil jesteś i tyle. To była zwykła przybieranka. Głupot w życiu nie robiłeś. Proszę cię. Mogłyście ją chociaż wsadzić do taksówki. Albo odprowadzić do domu. Mówiłam ci, że Jowita się uparła. Chciała się przejść. A wiesz, jaka ona jest? Jak się uprze, to koniec. A co tu się dzieje? Co to za ulotki? To wszystko jej wina. Ale co? No bo koleżanka nam zginęła i nie wiemy, co się z nią stało. No jej szukamy. No ale w taki sposób, to nie lepiej jej zaginięcie zgłosić? Zapraszam. Sama to zrobię. Dobrze, no już dobrze, pomogę. Jowita jest moją dziewczyną. Jest studentką, pochodzi stąd, z Korczaka. Ale naprawdę to jest porządna dziewczyna. A co to znaczy, że porządna? Inna. Ma swoje cele, jest ambitna i wie, czego chce. A czego chce? Znaczy, nie chce skończyć tak jak reszta jej rodziny. Czyli jak? Brat siedzi, matka zapiła się na śmierć, a ojciec się powiesił. Tak. A co robiła, zanim zaginęła? Pojechała na wieczór panieński. Właśnie do Pauliny, z którą teraz rozmawia pana koleżanka. Mnie oczywiście nie zaprosili, dlatego spędziłem ten wieczór w domu. Robię w marketingu u ojca w firmie. Czy na tym wieczorze panieńskim miały być jakieś atrakcje, że tak się wyrażę? Zduping. Zduping. Włącza się randomowego pornosa na przykład, wycisza głos i podkłada własny tekst. Zupełnie nie na temat, taki z dupy wzięty. Najważniejsze, żeby się zsynchronizować z tym, o czym gadają albo jęczą, wtedy jest najśmieszniej. Serio to pana bawi? Nie wiem, co robią normalni ludzie, ale alkohol, więcej alkoholu i wtedy puszczają dziewczynom hamulce. Dziwki, wszystkie miałyśmy się przebrać za dziwki. Po co? Dla beki. Wszystko wtedy może się wydarzyć. Bardzo jestem ciekaw. Co to znaczy, że się wszystko może wydarzyć? Okej, czyli był ten zduping, alkohol, a mężczyźni jacyś byli? Koleżanki cię załatwiły stripteasera? No właśnie nie. Miało być super. A wyszło do dupy, bo Jowity nie ma. A ona ma być moją świadkową w następną sobotę. A co jeśli coś jej się stało? To będzie moja wina. Zaginiona Jowita ostatni raz kontaktowała się ze swoim chłopakiem o 2:40 w nocy. Napisała mu, że było super, że właśnie wraca do domu i że odezwie się rano, jak odeśpi. Ale się nie odezwała i do domu też nie dotarła. No i co myślisz? Na razie mamy trochę za mało informacji, żeby cokolwiek myśleć. A z drugiej strony dziewczyna się nie zapadła pod ziemię. No może okłamała tego swojego chłopaka i gdzieś poszła w tango z kimś. Młoda dziewczyna. Wychodzi pijana z imprezy. Wygląda jak dziwka. Jest późno w nocy.
Można sądzić, że skończyła właśnie pracę. No i do czego zmierzasz? Na razie do niczego. Ale trzeba by sprawdzić, czy jej telefon się gdziekolwiek loguje. I wszystkie wiadomości i połączenia po 2:40. Daj monitoring. No, Co no? no dzięki, że to zrobisz. A, czyli ja mam się tym zająć sama, tak? No wiesz, no ja mam się czym zajmować. Ja mam tego fałszywego tajniaka. Także... Nie, no właśnie, że nie. Nie, no ja tego tak nie zostawię. Ja nie odpuszczę, no bo to zwykłe oszustwo jest. Jakie oszustwo! Pani teraz chce ode mnie wyłudzić pieniądze. No bo to są moje pieniądze. Ja je chcę z powrotem, a te szmaty to sobie można zabrać. Bazar, 2 przecznice dalej, na Lubuski. Proszę bardzo, jaki bazar? Ja tutaj zwykłe oszustwo chciałam zgłosić. Proszę. Wypełnić i poczekać w kolejce. Sorry, ale ja na to nie mam czasu. Nie no, dokąd to? Gdzie te łapy? To? Nigdzie nie pójdziesz. No niechże jej coś pani powie. No ślepa pani jest? Zaraz mnie tu pobije. Jeżeli obie panie się nie opanują, będziemy zmuszeni zastosować środki prewencyjne. Przepraszam bardzo, obie? Niech mnie pani do niej nie porównuje. Proszę bardzo, ja chciałam porządne rzeczy dla dziecka kupić, a proszę bardzo, to dostałam jakieś stare szmaty brudne. Sama pani jest oszustką. Podmieniła ubrania Franca jedna na te stare ciuchy i teraz chce ode mnie wyłudzić zwrot kasy. No na pewno. Formularz, wypełnić, poczekać, Zapraszam. a jak nie, to na dołek. Obie. Przepraszam, a ja mam wpisać imię i nazwisko naciągaczki, czy tylko imię? To co w rubryce. A przepraszam, a adres oszustki to mam sama wpisać, czy znajdziecie i ustalicie? Funkcjonariusz, który zajmie się sprawą, podejmie odpowiednie czynności. Widzisz? Pójdziesz siedzieć, złodziejko. To ty pójdziesz siedzieć, naciągaczko. No to patrz na to. Co to jest? A, to jest ten rewir, gdzie urzęduje ta prostytutka Trixie, tak? No nie tylko. Dziewczyny z branży w ogóle lubią to miejsce. I teraz. Proszę. Jest i nasz rodzynek. No to na pewno nie jest ktoś z naszych. Myślał, że to prostytutka i ją zgarnął do samochodu. Cia. No jak sobie uświadomił, że dał dupy, to cholera wie, co z nią zrobił. No dobra, zgraj mi to. Pójdę do chłopaków z techniki. Może po tym logo uda im się coś ustalić. Poproszę też, żeby spróbowali odczytać blachy. A ty jedź do Trixie i pokaż jej ten film. Zapytaj, czy ten facet z nagrania ją pobił. Dobra. Facet udawał gliniarza, żeby za darmo bzykać prostytutki. Miał ochotę na kolejną, ale przez przypadek zgarnął z ulicy studentkę. Pytanie, co z nią zrobił, kiedy to odkrył? Uciszył, żeby go nie wydała? O, wspaniale, że pani jest. Trzeba ukrócić precedens tej oszustki, zanim będą kolejne ofiary. Jakie oszustki? To właśnie mnie próbuje się tu oszukać i wyłudzić ode mnie pieniądze. Dobrze, to za chwilę się ktoś paniami zajmie, No dobrze? ale proszę pani, no my tutaj już też... Nie, no. No ale, no wie pani, no za co to po prostu, no za. Ja po prostu chciałam córce kupić jakieś ładne rzeczy, no. A koleżanki mówiły, że tych markowych to nie ma co, bo tylko się przepłaca, różnicy nie widać, a dziecko szybko rośnie. No i one zawsze tak przecież wszystko zamawiają, no i wszystko jest w porządku. Ja po raz pierwszy próbowałam, no i widzi pani, no, biednemu zawsze wiatr w oczy, no. Ostatnie pieniądze na te ubranka wydałam, a pani jakieś przecież stare łachy przyniosła, no. Karma. To jest karma. Jak się korzysta z byle czego, to i życie jest byle jakie.
ale przepraszam bardzo, to pani ją broni, tak? To jest w porządku, żeby oszukiwać normalnego człowieka? Przepraszam bardzo, ale ja tego nie odpuszczę. Ja tutaj mam czas, mogę siedzieć do ustanej śmierci, ale swoje pieniądze muszę odzyskać. Się nie dogadamy dzisiaj. Jeszcze trzeba będzie czekać, no. No i dupa. Dziewczyna nie jest pewna, czy facet z nagrania to ten sam, który ją pobił. No, albo mówi tak, bo się boi. Jest co do nas? Stało się coś? Komisarz Afon Ocoń, sierżant Aleksandra Grodziec, komisariat na Gorczaku. Interesuje nas jeden z waszych samochodów. Jaki samochód? Dlaczego? No wygląda jak nasz. Nawet widać kawałek logo. Ale mamy wiele samochodów we flocie i na pierwszy rzut oka trudno stwierdzić. No ale chyba da się to jakoś ustalić. Da się? No, co my tu jeszcze robimy? Zapraszam. Halo, Cekin mówi. Jest Jaromir? Dajcie go do telefonu. To nasz logistyk. Zaraz będę wiedział wszystko. Co? A, nie ma go dzisiaj. W takim razie... No dobra, nic, dzięki. Zadzwonię jeszcze do naszego informatyka, on też będzie wiedział. A wszystkie dzisiaj nasze auta są na parkingu, bo jutro mają iść do przeglądu. Załatwię ekipę techniczną, żeby przeszukać to auto od razu. A ty zorganizuj jakieś pomieszczenie, to sobie tu pogadamy ze wszystkimi. Puść mi to wszystko mailem. Szybko. Czekam. Pokój jakiś będzie potrzebny. Ale czemu? Musimy porozmawiać z pana pracownikami. Tym samochodem ktoś uprowadził w nocy młodą dziewczynę. Co zrobił? Przesłuchanie pracowników niestety nic nie dało. Każdy miał wiarygodne alibi na poprzednią noc i poranek. Na liście pozostawał nam już tylko nieobecny logistyk i informatyk. Od razu widać, co to za jedna, nie? A dla mnie uczciwość to sprawa honoru. Mój towar to nie żadne podróbki, tylko modele inspirowane. Rozumie pani? Nie, bo nie muszę tego rozumieć. Proszę pani, moje dzieci to mnie w domu prawie nie widzą. Tyle mam roboty z tymi ciuchami. A to trzeba od hurtownika przywieźć, a to posortować, a to porobić zdjęcia, to popakować. A ja samotna matka jestem. Znaczy, nie formalnie, tylko praktycznie. Opowie to pani funkcjonariuszowi, który zostanie przydzielony do sprawy. Na całe szczęście Grażynka mi pomaga. A to na pocztę zaniesie, a to dzieciakom obiad upichci. Udział owej Grażynki w całej sprawie. Bardzo porządna osoba ta moja Grażynka. Chociaż teściowa. No ale też miała w życiu niełatwo. Wie pani, jak to jest. Ale bardzo mi pomaga. No, w sumie to babcia moich dzieci jest, nie? No tak, no to widzę, że to cała szajka. Przestępczość zorganizowana. Tak. Zorganizowana jak cholera. Lepiej niech pani jakiegoś lekarza od głowy tu ściągnie, mówię pani. Ja od razu wiedziałam, że psychiczna jakaś. Szkoda mojego i pani czasu. A tę paczkę, o którą toczy się sprawa, to kto nadawał? Pani czy owa teściowa Grażynka? No, teściowa. A co? Nie no. Że niby Grażynka za tym oszustwem stoi? No wiedzą panie, jak to się mówi o teściowej. Najlepsza to taka na 102. Że co? No, 100 metrów od domu, 2 metry pod ziemią. Ale to niemożliwe.
Dobra, dzięki. Chłopaki ustalili, że informatyk od 3 dni nie wychodził z domu. A o tym logistyku tutaj w firmie mówią, że jakiś taki dziwny jest, zobacz. Jakie dziwne. No, że odludek kolegów nie ma. Cholera, no gdzie ta ekipa? Trzeba to auto przetrzepać na CITO. Czy to nie on? Ty, chyba on. Halo, przepraszam bardzo, policja. Ale Mamy parę pytań do pana. Nie, na maskę! Łapa! Co, policji się boisz? Nie. Przysięgam, ja nie wiedziałem, ile one mają lat, naprawdę. Ja nie zrobiłem nic złego. Ja wiem, jak to wygląda, ale to nie tak, no. A co nie jest tak? I mów tak, żebym zrozumiał, bo zaraz będziesz wpierdział na dołku. Ja te pliki zgrałem od kolegi z dysku, no. To znaczy nie zgrałem, tylko dostałem. Dostałem, czasami się wymieniamy, no przecież to nie jest nic złego. Oglądalnie nie jest karalne, no. Jest. Ale te laski wyglądały, jakby były pełnoletnie. Naprawdę, no tak wyglądały. Posłuchaj mnie. Kilogramami dziecięcego porno, które się znajduje na twoim komputerze, zajmiemy się z wielką przyjemnością zaraz. Ale teraz chcę wiedzieć, gdzie jest dziewczyna. Jaka dziewczyna? Dobra. Dobra, inaczej, bo widzę, że jesteś bystra jak woda w klozecie. Gdzie byłeś wczoraj między 22 a 6 rano? No w domu byłem. W domu. Sam. I nie wychodziłeś. I wcale nie zgarnąłeś z ulicy dziewczyny. Firmowym samochodem. Ja pierdolę, no. No, całą noc spędziłem w domu przed komputerem, no siedziałem. Miałem nowy materiał, to co, no, było co poglądać, no wypiłem trochę. Pomieszałem wódę z piwem i nie poszedłem potem do pracy następnego dnia. Tak? A ktoś może to potwierdzić? Nikt. Kłamie, tego się słuchać nie da. Wcale nie był w domu, przynajmniej nie przez cały czas. Jego karta logowała się w systemie firmy i to w części transportowej. O proszę, wszystko jasne. Gdzie jest dziewczyna? Jaka dziewczyna? To nie jest moja wina, no. Te karty to ja zgubiłem miesiąc temu. No, patrz, logistyk, kartę zgubił. A jak po firmie łaziłeś, co? Dlaczego nie dorobiłeś nowej? Gdzie jest kurwa Jowita Mięczarek? Coś ważnego, bo obiad mi stygnie. A oczekujesz, że uronię z tego powodu łezkę, czy... Ślady, które znaleźliśmy w samochodzie. Paluchy tego gościa, logistyka i miłośnika dziecięcego porno w jednym. Ale też przy okazji paluchy 5 innych pracowników. A poza tym od 16 godzin jego telefon logował się tylko w domu. Może zostawił tyle zmyłki. Może, ale nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Przynajmniej póki co. Słuchaj, sprawdziłam przy okazji te wszystkie plotki o nim i okazało się, że faktycznie nie ma żadnych kolegów, żadnego życia towarzyskiego, nic. Jakiś może jeden koleś, który z nim czasami pije wódkę i to wszystko. Przynajmniej tak wynika z SMS-ów. Ale ustaliłaś jego dane? Krzysztof Żupiński. Resztę ustalają technicy. Grodziec. Jesteś pewien? Okej. Dobra, dzięki. Słuchaj, wysłałam chłopakom z 14 zdjęcie tego logistyka, żeby podjechali i pokazali tej prostytutce Trixie. I? No i to nie on podaje się za gliniarza. Kurwa. Czyli znowu nic nie mamy. To co, mogę iść już jeść? Idź już lepiej jedz ten obiad. A ja się zajmę tym facetem od wódki.
Ha, to, co lubisz najbardziej. Z każdą godziną malały szanse na to, że studentka jeszcze żyła. Kimkolwiek był porywacz, miał dużo czasu na to, żeby ją zabić, zwłoki ukrycia samemu ulotnić się z Korczaka. Spocznie pan sobie. Ja znam swoje prawa. Nie możecie mnie tak z chaty zgarniać tylko dlatego, że kiedyś tam z kimś na picie się umawiałem, wiesz? Ale spokojnie. Pogadamy sobie, tylko pan siada. O, ładna błyskotka. A co to ma być, cioto? Podryw? A co? Nie podoba ci się? Siadaj! O, grzecznie. Druga. Dziewki lubisz, ale płacić to już nie. Dawaj zdjęcie Trixie. Twoja robota? Panie Tajniak? Gdzie jest ta dziewczyna, którą zgarnąłeś z ulicy? Co z nią zrobiłeś, kurwa? Gdzie ona jest? Mów, bo ja cię tu kurwa zakopię! To było gdzieś tutaj, no przysięgam. Jestem pewien, że było ciemno jak teraz. Ja nie widziałem dobrze, a nie chciałem świecić. Rafał, tak to nie ma sensu. Musimy wezwać przewodników z psami. Żywą ją tu przywlokłeś? O tu! Tu ją zakopałem. To gdzie ona kurwa jest, co? Jak się zorientowałem, że nie jest dziwką, to ją wywiozłem do jakiegoś pustostanu, no i tam ją udusiłem. No kurwa, spanikowałem. Ty, no co nie? Tam coś jest. Pilnuj go. Patrz. Następna. Kurwa. Tam jest. Oddycha. Żyje. Wezwij karetkę. Wyglądała jak dziwka, przysięgam. Inaczej bym jej nie zabrał. Ten bydlak myślał, że dziewczyna była martwa i pogrzebał ją żywcem. Na szczęście wykopał tak płytki grób, że udało jej się z niego wydostać. Ratownicy medyczni byli na miejscu w ciągu 15 minut. Dziewczyna była bardzo wychłodzona, jeszcze godzina i nie byłoby kogo ratować. Pytałem się o was. Powiedzieli, że pojechaliście szukać Jowitę. Znalazła się? Tam. Żyje. O Boże. Gdzie jest? W domu? Nie, zabrali ją do szpitala kolejowego. Czyli jednak coś się stało. No, jest nieprzytomna. Niewiele brakowało, ale wszystko jest okej, tylko... Tylko co? Człowieku, jedź do niej! Nie wiem, jak mam dziękować. Co? Kurwa nic, świetna robota. No, wspaniała. Teraz będę musiał tonę papierów wypełniać. No wiem, bo ja będę miała tyle samo. Ja normalnie nie wiem, jak mam pani dziękować. Na razie nie ma za co. Ale jak się okaże, że pani ma rację, to ja tę moją Grażynkę normalnie zabiję. Groźby karalne są karalne. Ojej, no przecież ja tak tylko, nie? Tak się tylko mówi. Potocznie. Chyba wiadomo, że jej nie zabiję. Chociaż z pewnością uduszę. Ale w sumie przecież to babcia moich dzieci, nie? No i co? Żadnych wymówek, żadnych ulg. Nie ma świętych krów. Prawo jest prawo. Kto go nie przestrzega, powinien ponieść za to konsekwencje. Sprawiedliwość musi być. Ale chyba jej pani nie aresztuje, co? O, No bo kto te obiady dzieciakom będzie pichcił, no?
Grażyna! Dobrze, że jesteś. Sandra? Bo wiesz, ja zapomniałam ci powiedzieć. Ja chyba pomyliłam ubrania do wysyłki. W sensie paczki. Znaczy się, po prostu daj mi to. Ja muszę to Pomyłka? sprawdzić. Niemożliwe. Wszystko na pewno jest w porządku. Niepotrzebnie się, Sandru, nie przejmujesz. Zostaw. Wszystko sprawdziłaś jak zawsze 3 razy. Na pewno jest okej. Ale po prostu nie musisz... Idź do domu, a ja je zaraz nadam. Ja po prostu muszę to... W tej chwili to zostaw. Co pani wyrabia? A ty kto? Jakim prawem ty się wtrącasz? Co to jest? O kurze. A rzeczywiście masz rację. To chyba pomyłka. Ale ja nie wiem, jak to się stało. Jak się stało? Zaraz mi powiesz, jak to się stało. O, a to co? To też pomyłka? To co? To kończymy tę rozmowę na komisariacie, tak? To ja się staram z całych sił, żeby twoje wnuki głodne nie chodziły, a ty mnie okradasz? Ludzie zaczynają mnie po policji ciągać, od oszustek wyzywają, a ty... Dlaczego? Ja nie wiem. Samo tak jakoś wyszło. Ale przecież ja nie dla siebie. Wie pani, czasami jak mi się coś uda na bazarze z tych rzeczy sprzedać, to ja wnukom i słodycze kupię i Jędrusiowi do więzienia coś wyślę. Bo wie pani, syn siedzi. Jeszcze mu 3 lata zostało. Dość tego. To nie ma sensu. Nie chcę, żeby moje dzieci były takie jak wy. Sami złodzieje. Nawet własną rodzinę okradacie. To co, pani Grażynko? Synowa też ma pani paczki wysyłać, jak Jędrusiowi. Ja przepraszam. Ja chyba całkiem zgłupiałam na stare lata. Coś mi na mózg padło. No coś mi na mózg padło, ale ja to wszystko odrobię. Ja wszystko zwrócę co do grosza. Obiecuję, przysięgam, tylko Sandrunia, przebacz mi, bo ja sobie nie daruję, jak mi nie przebaczysz. Pani Grażyno, tym razem to synowa wymierzy pani sprawiedliwość, ale następnym razem to będą paragrafy. Nie, następnego razu nie będzie. Nie będzie, przysięgam. Przysięgam. Teściowa na 102. No co, nie masz chwilę? Nie mam, ale wchodź. Słuchaj, chciałam się jeszcze dopytać o tą narkomankę, którą spotkałeś w parku. Słuchaj, wszystko ci już powiedziałem. Wyglądała jak ćpunka, chciała ode mnie 100. Powiedziała, że jej matka, czyli ty, odda mi kasę. No. Nie wiedziałem, że masz taką odchowaną córkę. Czekaj, to jest serio twoja... Nie drąż. Dobra, poczekaj. No. Po prostu nie drąż. Poczekaj! Jest nowy skład w mieście. Tam spróbuj zapytać. Albo nie, lepiej. Ja po prostu z tobą pojadę, co? Przyda mi się chwila wolnego. Nie trzeba, dzięki.
Mamo! Jezu. Kurwa. Mamo! Jezus. Mamo, nie odlatuj mi teraz, błagam cię. Mamo! Kurwa. Mamo! Wstań! Jezu, nie zostawiaj mnie teraz, kurwa, mamo! A jak już leżał, ktoś porządnie oblał go alkoholem. Śmierdzi jak Boże. No, tubylcy wody nie marnują. Honor ma tutaj najwyższą wartość. Zapamiętaj to sobie. Ręce. I wysiadasz, powoli. Zmieniam swoje życie. W politykę idę. Gdzie pan jedzie? Będzie pan kandydował, tak? No, na radnego, a potem na prezydenta.